Hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. W dzisiejszym odcinku będę Wam opowiadała o pracach, jako że pracuję w Gig to Gig Economy. Jestem głównie aktorką, ale też mam wiele pobocznych prac, które wykonuję i w tym odcinku skupimy się na pracach, które płacą najlepiej, czyli opowiem Wam o pracach, które wykonywałam jako pobocznych pracach, za które dostałam najwięcej pieniędzy. Myślę, że jest to fajna ciekawostka. Zapraszam Was serdecznie na ten odcinek o pracach, które najlepiej były dla mnie płatne w USA. Polka w Ameryce. Jestem w tym momencie na 8 Avenue i jest totalny po prostu chaos za mną. Zamknęli całą ulicę i są różne targi, sklepy, jest mnóstwo ludzi. Koniec miesiąca Pride, także jest też dużo osób LGBT+. Mamy dużo flag, dużo jedzenia, pięknie pachnie, ale jest taki chaos, że nie będę w stanie nic tutaj opowiedzieć, także Was stąd jednak zabiorę i nie tu spędzimy czas, ale chciałam Wam tylko chociaż dać taką namiastkę nowojorskiego chaosu. Tutaj jak widać jest po prostu hardcore, samochody przejeżdżają na przykład tutaj w ten sposób. Wow, muzyka, mnóstwo ludzi, patrzcie po prostu na to. Dobra, uciekam stąd, żeby się skupić na tym, co mam Wam do powiedzenia. W tej serii 3 odcinków będę opowiadała o najlepiej płatnych pracach, jakie miałam w Nowym Jorku i w Stanach Zjednoczonych generalnie. Opowiem Wam o najdziwniejszych pracach, jakie miałam, ale też o najfajniejszych pracach, jakie miałam. Piękne są też w Nowym Jorku graffiti, tak randomowo po prostu się pojawiają. Także będę sobie chodzić i będę Wam po prostu opowiadać co i jak. W tym odcinku chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o najlepiej płatnych pracach, jakie miałam. Kilka takich prac miałam okazję, miałam to szczęście, że kilka takich prac się natrafiło, że faktycznie były świetnie płatne. Do pierwszych z takich prac, jako że pracuję jako aktorka, statystka na planach filmowych, jeszcze tu Wam pokażę, jak na przykład budują w tym momencie kolejny wieżowiec tutaj za mną, to jedną z takich najlepiej płatnych prac, jeśli chodzi o aktorstwo, było to, że byłam dublerką Taylor Swift dla Saturday Night Live. Pojawiłam się na planie, miałam być tylko i wyłącznie statystką, ale pojawiłam się na planie ni stąd, ni zowąd, biorą mnie do przebieralni, wkładają na mnie sukienkę, po czym mówią, że w tym momencie dostałam awans, ponieważ sukienka świetnie pasowała na mnie, a to się okazało, była sukienka, którą w poprzednich scenach nosiła Taylor Swift. Także wrzucono na mnie tą sukienkę i ja ją nosiłam w scenie. I widać Taylor Swift jakby od tyłu, a tak naprawdę jestem to ja. I to była najlepiej płatna praca nie tylko dlatego, że dostałam kontrakt, ale też dlatego, że za to będę dostawać i już dostaję tantiemy. Czyli będę co kilka miesięcy dostawać czeki na różne różniaste sumy. Witajcie w Nowym Jorku, tak tutaj właśnie jest. Jeśli chodzi o tą pracę, to oprócz tego, że właśnie praca była świetnie płatna, bo przyznam się, ile mi zapłacono, za kilka godzin na planie kontrakt był na $2000. Ale tak jak mówię, to nie jest najlepsza część tej pracy, bo najlepszą częścią, znowu sobie okulary założę, chociaż może pójdę do cienia. Najlepszą częścią tej pracy jest to, że będę dostawać tantiemy. I słuchajcie, pierwszy czek na tantiemy wyniósł $2400. Także oprócz tego, że zostało mi zapłacone 2000, to co kilka miesięcy będę dostawać, co prawda coraz niższe czeki, ale zaczęło się bardzo wysoko, bo 2,5 tysiąca prawie dolarów, czyli już w sumie $4500 za pracę, która tak naprawdę trwała 6 godzin, a przy okazji była też niezłą frajdą, bo po prostu mogę już, na zawsze mam już to, że mogę powiedzieć, że faktycznie byłam dublerką Taylor Swift. Kolejną super płatną pracą była praca jako Product Specialist dla BMW. Przeszłam szkolenie w siedzibie BMW. Dostałam tą pracę przez to, że pracowałam z chłopaczkiem, który zaczął właśnie współpracować z BMW i szukali więcej osób, które mogliby wyszkolić, żeby jak najwięcej wiedziały o nowych modelach samochodów.
I następnie z tymi samochodami podróżowaliśmy i ja je na przykład prowadziłam. Prowadziłam po prostu fury za $100,000, bardzo szybkie. Najlepszy był taki czerwony, wyścigowy samochód, który w niecałe 4 sekundy do setki jechał. No coś niesamowitego, jak się to po prostu to prowadzi. I wiecie, no powierzają Wam cholernie drogie samochody i masz je najpierw doprowadzić do miejsca, w którym będziesz je pokazywać. Osobom oczywiście też z pieniędzmi takim, no, które stać na tego typu samochód. Także abstrahując od tego, że ta praca była dobrze płatna, to też była to ciekawa praca i jednak dała mi tą możliwość poznać BMW, poprowadzić BMW, pokazać ludziom BMW. Musiałam się nauczyć takich pierdół rzeczy. Nie było to coś, co mnie interesowało, także przestałam po prostu się tym zajmować, bo gra nie była warta świeczki. Ta ilość informacji, które musiałam przyswoić, aż tak nie lubię jakby motoryzacji i samochodów, by w tym tak zaparcie siedzieć. Natomiast to była też fajna przygoda, że mogłam się po prostu wyszkolić w BMW i opowiadać i prowadzić te auta. Teraz przychodzę koło takiego placu zabaw, gdzie tutaj młodziki sobie grają. Jest też trochę policji, to Wam przy okazji pokażę jako ciekawostka. Jest pełno tego typu placy zabaw, miejsc właśnie na koszykówkę, na to, żeby dzieciaki spędzały ze sobą czas wspólnie. Pełno jest tego właśnie w całym Nowym Jorku. Powiem Wam, że jako tłumacz praca świetnie płaci i pracowałam jako tłumacz na maratonie nowojorskim. Jak wiecie, albo i nie wiecie, to się dowiecie, Nowy Jork ma jeden z najbardziej popularnych maratonów na świecie. O, jaki ładny kolejny mural. I ciężko w ogóle się dostać na nowojorski maraton, trzeba zostać wylosowanym, ponieważ tyle osób się zgłasza na ochotnika, żeby w nim biec. No i potrzebowali tłumaczy i jako, że mam tą przewagę, że mówię nie tylko po polsku i angielsku, ale na przykład też po włosku, to udało mi się tak, że dostałam pracę tłumacza włoskiego i polskiego. Także tłumaczyłam 2 języki. Tłumaczyłam język polski i język włoski tam właśnie na tym nowojorskim maratonie. Było dużo Polaków, którzy biegli, było dużo Włochów, którzy biegli. Także zdecydowanie moja pomoc była tam potrzebna, a przy okazji świetnie płacili. W ostatnim też czasie zaczęłam nową pracę wykonywać, a to za sprawą mojego kanału. Mianowicie zaczęli się ze mną kontaktować ludzie. O cholera, ale tu mam scenę, to Wam już nagram, jak tu jestem. Mężczyzna sobie siedzi na ziemi i sobie jara. Po pandemii ten Nowy Jork już nie jest taki sam, no ale już to słyszeliście, mówię 1000 razy i na stories na Instagramie. A propos, zapraszam na mój Instagram, bo tam prawie codziennie wrzucam jakieś stories z przechadzek po mieście, ciekawostki z planów filmowych i tak dalej. W każdym razie, wracając do tematu, kolejną taką fajną pracą, którą miałam, która świetnie płaciła ostatnio dzięki mojemu kanałowi, to jest bycie przewodnikiem. O Jezus, jaka piękna uliczka, słuchajcie, muszę Wam pokazać. Patrzcie, jaka śliczna, zielona uliczka. Wchodzę w tą uliczkę, nie ma co czekać, wchodzę w tą uliczkę. I ludzie zaczęli się ze mną kontaktować przez to, że mam kanał i mówią mi, że się mnie świetnie ogląda i że chcą, żebym pokazała im Nowy Jork. No to ja tłumaczę, że nie jestem przewodnikiem jakby, nigdy się nie interesowałam historią na tyle, żeby być w stanie poopowiadać o historii. Natomiast z tego, co zauważyłam, to większość ludzi nie jest zainteresowana historią, tylko są zaciekawieni, jeśli chodzi o takie fakty, że na przykład śmieci leżą na ulicy, ale ja teraz od razu mogę powiedzieć, że nasz nowy gubernator Eric Adams powiedział, że jako pierwszy w ogóle polityk powiedział, że Nowy Jork będzie miał kontenery na śmieci. Na przykład, taka ciekawostka, wiecie, z życia. I tu już widać kontenery, o tym mówi i to Wam pokazuję. Także ja jestem bardziej takim przewodnikiem lifestyle'owym, pokazuję, nie wiem, gdzie kręcono Seks w Wielkim Mieście, Budynek Przyjaciół, Ghostbusters. Opowiadam o tym, jak się żyje tutaj, jak się płaci podatki, jaka jest sytuacja polityczna. Znam oczywiście ciekawostki i daty, jeśli chodzi, kiedy jaki budynek był wybudowany, czy dlaczego. Natomiast nie jest to coś, co przeważa w moim przewodniczeniu. No i jako przewodnik udało mi się już kilka grupek oprowadzić. Zaczęłam współpracowywać z taką jedną firmą, która przysyła grupki kobiet i same kobiety na takie wyjazdy, babskie wyjazdy
I właśnie potrzebowała właścicielka tej firmy, czekajcie, okulary na chwilę założę, bo tutaj daje nieźle. I właścicielka tej firmy potrzebowała właśnie jakiejś innej też dziewczyny, nie mężczyzny, a dziewczyny, kobiety, która weźmie te inne kobiety i pokaże im Nowy Jork właśnie tak od kuchni, od tej kobiecej strony. Zabierze ich na dobry brunch, przejadą się statkiem i tak dalej. I powiem Wam, że to jest naprawdę fajna praca, ciekawa, a przy okazji też świetnie płatna, bo taki przewodnik zarabia. Ja biorę akurat 50, tu też flaga na Pride. Ja biorę $50 za godzinę, czyli po taki 8-godzinny dzień chodzenia, pokazywania Nowego Jorku, $400. Także to też świetnie naprawdę płatne, bo tak normalnie w biurze ludzie zarabiają, wiecie, po 20 do 25 max w takim zwykłym jakimś biurze, zwłaszcza jeśli chodzi o Polaków, bo często też zauważyłam, że moi znajomi, oj, flaga Ukrainy tutaj w tle jest i w ogóle ładny budynek, to Wam też pokażę. Widzicie tam? Często właśnie zauważyłam, że moi znajomi, którzy tutaj żyją w Stanach, Polacy, to idą pracować dla innych Polaków. I wiecie, że ja dopiero zaczęłam jakby mówić po polsku, rozmawiać po polsku, znajdować polskich znajomych właśnie ze względu na mój kanał. Ja tutaj wcześniej, jak się przeprowadziłam do Stanów, to nawet mi do głowy nie przyszło, żeby próbować się ogarniać z Polonią, żeby próbować pracować dla kogoś w Polonii. No, nigdy w ogóle nie przyszło mi to nawet do głowy. Natomiast wiem, że dużo osób tak robi i przez to też te pieniądze, które dostają za swoją pracę, są niższe niż jakby poszli pracować dla Amerykanów po angielsku, już dla większej jakby firmy z zapleczem, która już wiele lat funkcjonuje i tak dalej. Dlatego też no to, co jak ja mówię, $50 na godzinę, to jest naprawdę dużo, jeśli chodzi tutaj właśnie o Nowy Jork, bo płaci się tak około 20-25, a zwłaszcza jak jest się Polakiem pracującym dla innego Polaka. No i w sumie taką ostatnią pracą, najlepiej płatną, o której chciałabym koniecznie wspomnieć, to praca dla Departamentu Zdrowia Nowego Jorku. Podczas pandemii potraciliśmy wszyscy nasze normalne prace. Ja już nie mogłam pracować czy to na eventach, czy jako aktorka. To było takie COVID Tracing Team, także byłam częścią tej ekipy tracingowej. Szukałam ludzi, z którymi miały kontakt osoby zarażone. Niezła muza tam leci. Jestem teraz tak w ogóle w Hell's Kitchen, to jest bardzo słynna okolica, jeśli chodzi o jedzenie, także jest pełno knajp i tutaj też spotykam się ze znajomymi na burgera wkrótce, dlatego sobie przyszłam wcześniej nagrać odcinek, pochodzić, pokazać Wam, jak tutaj wygląda ta okolica. No i w każdym razie to była najlepiej płatna praca, zdecydowanie praca biurowa, ale jako, że szukali osób na ostatnią chwilę, jako, że sytuacja była po prostu dramatyczna w USA, jeśli chodzi o ilość zachorowań i Nowy Jork jest bardzo liberalny, więc też starali się jakby zapobiec dalszemu szerzeniu COVID dzięki właśnie szukaniu osób, które mogły mieć styczność z osobą chorą. Także ja byłam częścią tego teamu, pracowałam jakieś między 4 a 5 dni w tygodniu w biurze przy World Trade Center, także tam dojeżdżałam codziennie i uwaga, zmiany były 12-godzinne. Także jak miałam 5 dni w tygodniu pracy, to i pracowałam 60 godzin tygodniowo. Nie wiem, do teraz nie wiem, skąd miałam energię na to, żeby to robić, ale to robiłam i świetnie płaciło. Dzięki temu podczas pandemii porobiłam sobie oszczędności. No, także zamiast wydawać, to porobiłam oszczędności. I to chyba tyle w tym odcinku. To była ta seria najlepiej płatnych prac, jeśli chodzi o moją gig-to-gig economy. Natomiast zapraszam na jeszcze te kolejne 2 odcinki, jeśli chodzi o najfajniejsze, ale i najdziwniejsze prace, jakich się podjęłam tutaj w USA. Myślę, że jest to ciekawy temat, jako że my Polacy przyjeżdżamy i nie boimy się po prostu żadnej pracy, po prostu chcemy osiągnąć sukces i chcemy, by ta Ameryka nas dobrze przywitała. No, także dziękuję serdecznie za spędzenie ze mną czasu. Zapraszam na mój Instagram. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!